Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich moich podglądaczy, wszystkich moich subskrybentów. Piękny dzień, kolejny piękny styczniowy dzień. Witam właściwie pierwszy raz w tym oficjalnym 2025 roku, bo jeszcze tak naprawdę nie nagrywałem żadnego vloga w 2025 roku. Oficjalnym 2025 roku, także życzę Wam wszystkim dużo fajnych doznań w tym okresie tego umownego, powiedzmy sobie szczerze, 2025 roku. O czym dzisiaj? Ano, jako że mamy styczeń 13 bodajże, tak, jeżeli dobrze moja głowa pamięta, 13 jest pełnia księżycowa w styczniu, a to znaczy, że warto by było powiedzieć kilka słów na temat drewna księżycowego. Drewno księżycowe, cóż to takiego, z czymś to się je? Czy to coś, co przywozimy z księżyca? Bo równie dobrze może być drewno marsowe, prawda? Marsowe. Także to się wszystko to jest ta gra słów, prawda? W każdym bądź razie drewno księżycowe. Czym jest? Skąd? W jaki sposób się go pozyskuje? Dziś zechcę Wam opowiedzieć w takim krótkim vlogu, jak to wygląda u mnie, jak ja pozyskuję to drewno księżycowe i kilka informacji przydatnych na temat właśnie drewna księżycowego. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zaczynamy! Tak jak powiedziałem wcześniej, dziś jest pięknie, tak jak widzicie na filmiku. Jestem dzisiaj w takiej scenerii typowo zimowej, jak na styczeń przystało. A tutaj, przy okazji, jak już Wam coś pokazuję, to chciałem Wam pokazać jedno z bardziej wytrzymałych drzew, jakie po prostu znam. Jest to cedr kanadyjski. To jest właśnie to drzewo przed nami, który sobie tutaj rośnie. Zieleniznę ma bardzo podobną, taką łudząco podobną nawet do takiej tui, bo również jest to drzewo oleiste, tak, które potrafi, produkty z tego drewna, z tego drzewa potrafią służyć długie setki lat. Ja u siebie miałem, proszę drogich widzów, ogrodzenie z cedru, które notabene wytrzymało ponad 100 parę lat tutaj na tej mojej posesji. Także no naprawdę bardzo wytrzymałe drewno z tego właśnie drzewa. Także kilka słów wstępu na temat drewna pochodzącego z drzewa cedrowego. O właśnie, tutaj za mną akurat widzicie pień takiego drzewa cedrowego. Mniej więcej wygląda to tak. Jest to dosyć spore drzewo. Tak jak pokazywałem Wam poprzednio, to jest to samo drzewo, tylko tutaj sobie przy nim w tej chwili stoimy. Chciałem, żebyście zobaczyli po prostu jest z bliska w oddali, także to jest cedr. Cedry raczej nie występują w Polsce. Przynajmniej nie wiadomo mi na ten temat nic. Jest to bardzo cenione drewno konstrukcyjne. Podobnie właśnie jak drewno księżycowe. Dlatego zrobiłem tutaj, korzystając z okazji, zrobiłem tutaj krótką
krótki, taką przebitkę z tym cedrem. Ja myślę, że na temat cedru to się wypowiem, drewna z cedru wypowiem się w innym filmiku dedykowanym właśnie cedrowi. A dzisiaj porozmawiamy sobie stricte na temat drewna księżycowego. Tak więc, moi drodzy, w tym zagajniku cedrowym, tak jak widzicie za mną, opowiem wam dzisiaj na temat drewna księżycowego, które co roku staram się tutaj w jakiś sposób pozyskiwać. A że przychodzi już ten czas pozyskania, bo drewno księżycowe pozyskujemy tylko i wyłącznie w okresie zimowym. Jest to styczeń oraz luty. Wtedy te wszystkie soki, wszystkie procesy życiowe tego drzewa, one jakby ustają, może nie ustają, są jakby spowolnione. Te soki nie krążą po drzewie właśnie w okresie zimowym. Dlatego właśnie drewno księżycowe pozyskujemy tylko i wyłącznie w styczniu i w lutym. Dodatkowo, żeby drewno miało właściwości drewna księżycowego, musimy zrobić to w odpowiedniej fazie księżyca. Tak jak sama nazwa mówi, stąd ta nazwa księżyca, ta nazwa drewno księżycowe, czyli ścinamy je tak naprawdę 3 dni po pełni. 3 dni po pełni, czyli w momencie ubywającego, w tym okresie ubywającego księżyca. Czyli zaczynamy 3 dni po pełni i do momentu ubywającego, w momencie ubywającego księżyca, a wtedy mamy pewność, że to drewno będzie 100% drewnem księżycowym. I teraz o co chodzi z tym księżycem? Księżyc, jak większość z was, tak sądzę przynajmniej, się orientuje, ma znaczący wpływ na gospodarkę wodną na świecie. Czyli przypływy, odpływy w odpowiednich fazach księżyca. Tak samo w nas, prawda, w ludziach składamy się z ponad 80% właśnie z wody, tak, tkanki, co znacząco również wpływa na to, że ten księżyc na nas również wpływa, czyli jedni lunatykują podczas pełni, drudzy nie mogą spać, trzeci jeszcze czują się w jakiś sposób podekscytowani, pobudzeni i tak dalej, i tak dalej. I teraz te same procesy są wykorzystywane przez drzewo. Czyli w momencie odpowiedniej fazy księżyca, tu mówimy o tej fazie księżyca malejącego, czyli 3 dni po pełni, ten księżyc zaczyna maleć, tak? Jakby faza malejąca. I w tym momencie oddziaływanie tego księżyca powoduje wytrącanie się w samym drzewie tych cząsteczek wody. One zamieniają się jakby w zmieniają swój stan. To jest związane bardziej już z naukami kwantowymi. Nie będę tego tutaj rozwijał, ale o co chodzi? Forma płynna tej wody zamienia się wtedy w tak zwany taki żel jakby. I ten właśnie oto żel ma właściwości bardzo jakby korzystne dla drewna. Czyli w momencie, kiedy my w tej fazie zetniemy to drzewo, ono jakby zostaje w tym procesie, jest jakby drewnem nadal żywym, plus jakby zalany, to wnętrze jest wypełnione, czy tam
cząsteczki tego drewna są wypełnione właśnie tym żelem powstałym podczas tego procesu zamieniania wody za pomocą właśnie oddziaływania elektromagnetycznego. Także proces jest bardzo prosty, ale z drugiej strony bardzo, bardzo skomplikowany. Nawet jak na nasze czasy dzisiejsze, no tak jak powiedziałem wcześniej, można to jakby podlepić pod naukę kwantową, tak? Procesy kwantowe. Także moi drodzy, natura jest niesamowita, jak wiecie. Jest bardzo dużo rzeczy niezbadanych jeszcze, które są zbadane i jakby nie są upowszechniane do ogólnego jakby pożytku, dla ogólnego dobra. No wiadomo, o tym powiem później może, ale generalnie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeśli chodzi o pieniądze, to jak wiemy dobrze, pieniędzmi diabeł dzwoni i tutaj już wchodzą tematy jakby dużych korporacji. Dlaczego to drewno księżycowe w znaczącym stopniu nie jest jakby wykorzystywane przez nas, skoro mamy taką, a nie inną wiedzę, tak? No jest to jakby niekorzystne, moi drodzy, dla dużych korporacji chemicznych głównie, prawda, które zajmują się impregnacją drewna, zajmują się przetwarzaniem tego drewna na różne płyty wiórowe i tym podobne rzeczy, które notabene są dla nas, dla ludzi, są no, zabójcze. Większość alergii, większość jakichś tam tematów oddechowych, włącznie z jakimiś tematami ciężkimi typu rak, to wszystko jest właśnie powodowane przez to, co nas otacza. Zrezygnowano z budowy domów drewnianych nie przez przypadek, wiadomo. Duże koncerny dostarczają materiały budowlane, chemię budowlaną, steropiany, kleje, cementy, jakieś tam, nie wiem, bloczki budowlane, więc to wszystko jest biznes. I teraz, mając dostęp ogólny na świecie do drewna, prawda, tak jak to było kiedyś, większość domów, w ogóle większość budynków była właśnie wybudowana z drewna. I to często było to drewno właśnie księżycowe. Ze względu na swoje właściwości, które ono posiada. A jakie to są właściwości? Ja już mówię. Przede wszystkim odporność. Właśnie ten żel, o którym wcześniej wspominałem, on daje te właściwości odpornościowe, czyli odporność na pożar, na przykład na palenie się. Te stare domy, one dobrze zrobione domy z drewna księżycowego, one nie były w ogóle podatne na pożary, ze względu na to, że właśnie to drewno księżycowe ma podwyższone wartości, jeśli chodzi o odporność na ogień. Druga rzecz, drewno księżycowe nie jest narażone na wszelkiego rodzaju pasożyty, czyli jakieś tam korniki, wszystkie takie patologie związane z drewnem, które no uwielbiają jakby drewno, prawda, jako pokarm. Tak samo drewno jest materiałem, który pracuje, który oddycha,
tak patrzę troszeczkę, bo ślady kojota widzę, więc nie chciałbym mu tutaj na ogon nadepnąć. Więc dlatego tak chwilowo się tutaj rozkojarzyłem. I teraz tak, ten ogólny jakby magnetyzm, któremu poddawane są drzewa podczas takiej pełni księżycowej, on ma wpływ również na tak zwaną aurę, bo tak jak wiecie, w ezoteryce to się nazywa aura, czyli to jest takie pole elektromagnetyczne. Każde z drzew ma swoje takie pole elektromagnetyczne, które jakby otacza każde z drzew. To jest związane również z tym, że te drzewa, one się komunikują między sobą. Czyli każde drzewo, oprócz tego, że jest połączone korzeniami, systemem korzeni między sobą, to jeszcze dodatkowo mają jakby taką swoją, taki odrębny system komunikacji, który jest oparty o, no można powiedzieć, o technologii bezprzewodowej, tak? Za pomocą może fal pola elektromagnetycznego wokół siebie, czyli w ezoteryce ci, którzy tam są jakby, siedzą w tej ezoteryce, to będzie to się nazywało aura, tak? Nic innego jak właśnie aura. Także myślę, że pokrótce wyjaśniłem patologicznie, skąd bierze się ta niezwykła właściwość drewna z drzew ściętych właśnie w odpowiedniej fazie księżyca i w odpowiedniej fazie księżyca oraz o odpowiednim czasie w roku. Cóż jeszcze można dodać o drewnie księżycowym? W ogóle drewno jako budulec było wykorzystywane, no chyba był to pierwszy budulec, materiał budowlany, jaki był wykorzystywany przez człowieka, prawda? No i on ma niesamowite właściwości, jeśli chodzi o zdrowotne i izolacyjne, czyli na przykład ten sam dom, może nie ten sam, podobny dom wybudowany w technice tej murarskiej, cegły jakieś i tym podobne rzeczy, czy tam bloczki, pustaki i tym podobne rzeczy, a podobny dom wybudowany w technice drewnianej, no kolosalna różnica. Ten, kto nie mieszkał w domu drewnianym, podejrzewam, że nigdy tego nie zrozumie. Również nie zrozumią ci, którzy mieszkają w domach zbudowanych tradycyjną tą techniką, nowoczesną, za przeproszeniem, nie tradycyjną, przepraszam, nowoczesną techniką. Skąd się biorą choroby, skąd się biorą różne problemy zdrowotne, skąd się bierze złe samopoczucie, skąd się biorą tak zwane te modne teraz depresje. Wszystko to jest związane ze środowiskiem, z otoczeniem, w którym przyszło nam tutaj żyć. Także duży wpływ również ma materiał, z jakiego jest zbudowany dom, tak? Z drewna księżycowego możemy robić różne rzeczy. Głównie są to tematy konstrukcyjne, ze względu na swoją wytrzymałość właśnie na ogień, na problemy, na pleśnie i tym podobne rzeczy. Domy drewniane nie mają takich problemów. Z drewna księżycowego, zaznaczam. Co no, stawia ich w te właśnie budowle, wstawia no,
dystansują w ten sposób tradycyjne, dzisiejsze budownictwo, właściwie to nie jest tradycyjne, nowoczesne dzisiejsze budownictwo. I teraz po co wspominałem wcześniej o cedrze? Cedr, tak jak powiedziałem wcześniej, również jest takim drewnem bardzo, bardzo odpornym na wszelkiego rodzaju, żaden z robali tego nie chce dotknąć. Jeśli chodzi o pleśnie, mniej. Jeśli chodzi o tematy pożarowe i tym podobnie, również. Moi drodzy, połączenie, ścięcie takiego cedru w odpowiedniej fazie księżyca, w odpowiednim czasie w roku, daje nam jakby możliwość uzyskania drewna idealnego. Idealnego, jeśli chodzi o tematy konstrukcyjne, ale nie tylko. Ja na przykład, do czego można wykorzystać drewno? No, nawet można zrobić krajalnicę, prawda? Deskę do krojenia. Można zrobić sobie półkę, można sobie zrobić piękne meble z takiego drewna księżycowego. Wszystko, jesteśmy tylko i wyłącznie ograniczeni pomysłem, swoją kreatywnością w wykorzystaniu właśnie takiego materiału, surowca, jakim jest właśnie drewno księżycowe. Moi drodzy, pokrótce opowiedziałem wam na temat drewna księżycowego, które tutaj będę za parę dni już u siebie na swojej ziemi pozyskiwał, więc zachęcam was również do tego, aby zgłębić temat drewna księżycowego oraz zgłębić temat w ogóle drewna, które notabene zostało jakby przez koncerny, duże koncerny chemiczne, duże koncerny zajmujące się produktami ropopochodnymi, odsunięte na boczne tory celowo, tak. Jesteście wszędzie otoczeni w domach, sztuczne podłogi, jakieś sztuczne meble z płyty paździerzowej, czy tam tych płyt klejonych, które w środku zawierają różne chemikalia użyte do klejenia właśnie tych płyt, do wytworzenia tych płyt samych, co no ujemnie wpływa na stan naszego zdrowia, na stan naszego otoczenia. Także tak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, dziękuję ślicznie wam za uwagę. Tradycyjnie dziękuję również za wszystkie wasze komentarze, subskrypcje, wsparcia, wymianę informacji. Liczę na to, że moje filmiki wpłyną na was pozytywnie na postrzeganie drewna jako czegoś, co jest naprawdę naturalne i zdrowe dla nas, i zaczniecie bardziej przyglądać się temu, co macie dookoła, prawda? Serdeczności. Żyjcie w zdrowiu, w szczęściu i do następnych. Nie przedłużam. Hej, hej!
Do zobaczenia.